Jest coraz gorzej ze stanem internetu z miesiąca na miesiąc. Podobnie jak większość z was, pewnie większość swojego życia spędziłem w tej czy innej postaci, będąc online. Przy okazji jestem też reprezentantem pokolenia, które jeszcze pamięta czasy sprzed internetu. Jednego z ostatnich takich pokoleń. Urodziłem się w roku 1985. Pamiętam ten pierwszy zachwyt i to pierwsze takie zachłyśnięcie się tym, że oto jest kompletnie nowy kanał komunikacji. I ludzie wierzyli, że ten nowy kanał komunikacji jest niesamowicie nowoczesny, że to jest kompletnie nowa jakość, że to jest kanał, którego nigdy się nie będzie dało kontrolować, zmanipulować, że to jest właśnie taki ostateczny punkt rozwoju ludzkości, jeśli chodzi o swobodny obieg informacji. Teraz w 2017 roku czuję, że internet został pokonany. Jest takie opowiadanie pisarza argentyńskiego Jorge Luisa Borgesa pod tytułem Biblioteka Babel. Krótkie bardzo opowiadanie na temat biblioteki, w której znajdują się książki ze wszystkimi możliwymi kombinacjami znaków. Tak jakbyśmy sobie wyobrazili wszystkie możliwe permutacje książki. I ta biblioteka, mimo że posiada wszystkie informacje znane ludzkości w tym świecie przedstawionym, to jest jednocześnie kompletnie bezwartościowa, ponieważ nie da się w niej znaleźć rzeczy wartościowych i nie da się ich odróżnić od rzeczy bezwartościowych. I to jest dla mnie niestety internet w dzisiejszych czasach. Widzę go jako taki wyścig zbrojeń. Trochę tak można to porównać do branży sportowej, gdzie z jednej strony mamy doping nielegalny, z drugiej strony mamy kontrole antydopingowe. No i to jest taki wyścig zbrojeń. Raz jedna strona prowadzi, bo wymyśli coś nowego, a potem ta druga musi ich dogonić. Tworzenie treści w internecie, czyli temat bliski mojemu sercu, bo ja się tym całe życie zajmuję, został obecnie sprowadzony do poziomu, w którym chodzi w tym chyba tylko i wyłącznie o hakowanie ludzkiego mózgu. O bazowanie na emocjach w taki sposób, żeby jak najbardziej wykorzystać ludzkie, takie prymitywne, prymarne odruchy, żeby uzyskać z nich emocjonalną reakcję. I to jest wszystko. W społeczeństwie informacyjnym nie ma już informacji, zostały tylko emocje. I społeczeństwo informacyjne poszło się generalnie. Strona pisze sobie generator nagłówków, które później są testowane na próbkach paru tysięcy użytkowników. Wybierany jest w ramach algorytmu najbardziej skuteczny nagłówek przykuwający uwagę. Z tym się nie da konkurować, ponieważ to jest zbyt dobre w przewidywaniu twoich emocjonalnych reakcji, bo wszyscy mamy ten sam mózg, jesteśmy zbudowani na tym samym hardware'ze, więc można nas oszukać w takie same sposoby, tak długo jak nie zaczniemy sobie myśleć, że może z internetu trzeba zacząć korzystać bardziej świadomie. Oczywiście w internecie jest od miesięcy popularny temat fejkowych newsów, nieprawdziwych informacji, bo w dzisiejszym internecie przestało nawet mieć znaczenie, czy informacja jest prawdziwa, czy nie. Można powiedzieć o kimkolwiek cokolwiek. Jeśli się okaże, że to nie była prawda, to niesmak i tak pozostanie, więc tak naprawdę człowiek, który kłamie, na koniec dnia jest zwycięzcą. Ktoś nazwał cię złodziejem niesłusznie, pozostanie niesmak, że coś tam było z tobą i złodziejem. Nieważne jakie masz poglądy, wyobraź sobie, że wchodzisz na stronę internetową, która jest z twoimi poglądami zgodna, co do linii programowej. Wchodzisz sobie na taką stronę internetową i patrzysz w ogóle bum, 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 tyle ciekawych informacji, skrajne rzeczy. Wydarzyło się dzisiaj niesamowicie dużo bardzo ważnych rzeczy. Przeważona została szala 10 różnych spraw. A wchodzisz na serwis, który jakoś tam szanuje zasady normalnego dziennikarstwa i pisze o rzeczach z poszanowaniem faktów i myślisz sobie, nudy. Jest taki termin powiązany z medytacją, nazywa się mindfulness. Po polsku uważność. Używa się go w różnych kontekstach, że można uważnie biegać, można uważnie jeść. Na przykład ja uważam, że można również uważnie korzystać z internetu. To znaczy nie dawać się ponieść imersji internetu i jakoś tak, prawda, na nieświadomce przez 2 godziny scrollować Facebooka i angażować się w to, co tam się dzieje, tylko jakoś wykonać taki krok do tyłu i zastanowić się nad tym, co tak naprawdę konsumujemy. Powiem wam teraz kilka rad, do których sam doszedłem, myśląc nad tym tematem.
Ważne jest, żeby wybierać samemu artykuły, które chce się przeczytać, a nie klikać na to, co szerują i tak nasi znajomi. Ponieważ wtedy jesteśmy po prostu kolejnym ogniwem w łańcuchu. A to jest łańcuch linkbaitowania, szukania sensacji i upodlania treści pod to, żeby były jak najczęściej udostępniane. Zainstalowałem sobie wtyczkę do przeglądarki, ona nazywa się Kill Newsfeed i polecam, jakby odcinasz się kompletnie. Używam za to aplikacji Flipboard na smartfona, gdzie dodałem sobie serwisy internetowe, które sam lubię i przeglądam je. W ten sposób zaskakująco często dochodzę do rzeczy, które dla mnie są ciekawe, a których nikt mi nie udostępnił, bo przez długi czas naprawdę za dużo bazowałem na tym, co ląduje w mojej siatce społecznościowej. Polecane filmy na YouTubie, artykuły, które widzisz na Facebooku, te rzeczy nie są wybrane dla ciebie dlatego, że są dobre, tylko dlatego, że najprawdopodobniej w nie klikniesz i spędzisz najwięcej czasu konsumując je. Prawdopodobnie potwierdzają rzeczy, które już myślisz, albo są po prostu podobne do rzeczy, które już wcześniej widziałeś. W najgorszym razie, jeśli nie chcesz się od tego odcinać, to przynajmniej miej świadomość, dlaczego tak jest, jak to działa, że te artykuły, te filmy trafiają do ciebie. We współczesnym internecie konieczne jest stworzenie klimatu pewnego rodzaju ostracyzmu i wstydu wokół szerowania linkbaitowych artykułów. Od pewnego czasu tak zacząłem robić. Jak widzę, że znajomy jakiś mój, którego uważam, lubię, szanuję, szeruje coś takiego, to po prostu piszę mu: come on, szerujesz rzeczy, jakbyś siedział w internecie pierwszy tydzień swojego życia, jakbyś miał 10 lat i nie wiedział, jak to wszystko działa. Bo jeśli jeden twój znajomy przypadkiem zagapi się i wyszeruje jakieś badziewie, to w kręgu jego kilkuset znajomych prawdopodobnie kilka osób nie będzie wiedzieć, że on to nawet zrobił ironicznie, albo że to tak przypadkiem wyszło, albo coś tam. Nie. Chciałem tylko wyszerować, by sprawdzić reakcję. Come on, przyczyniasz się do rozwoju tej choroby, która toczy współczesny internet. Myślę, że to jest niezmiernie ważne, żebyśmy w dzisiejszym internecie szukali rozwiązań na to, żeby korzystać z sieci bardziej odpowiedzialnie i bardziej świadomie. Bo jeśli nie zaczniemy tego robić świadomie i aktywnie szukać lepszych rozwiązań, to po prostu wielkie cyberkorporacje i wielkie firmy mediaowe zajadą nas i spowodują, że zaczniemy się rzucać sobie do gardeł po prostu. Bo radykalizacja przekazu, antagonizacja jednych ludzi z drugimi, to jest to, co się klika najlepiej. Były w internecie inicjatywy na zasadzie serwis, który pisze tylko o pozytywnych informacjach. Wszystkie upadły. Ale cóż z tego? To, że ta walka jest obecnie trudna i wydaje się być na przegranej pozycji, to nie znaczy, że nie warto jej toczyć. Używajmy internetu odpowiedzialnie.